Kiedy wiele lat temu Victor Salva wpadł na pomysł, ażeby nakręcić film pod tytułem Jeepers Creepers o smakoszu, który żyje całe milenia, zapewne nie przypuszczał, że będzie to tak kasowa seria, że powstaną komiksy i w tym momencie tak naprawdę smakosz stanie się już postacią kultową. Już ponad 20 lat minęło od kiedy Creeper zaczął latać i zabijać, a wszystko zaczęło się od tego, że kiedyś tam Victor Salva przeczytał artykuł albo obejrzał jakiś program, w którym było małżeństwo, które widziało, jak jakiś facet wrzuca do rury coś, co mi się wydawało, że jest ciałem zawinięte oczywiście w jakieś tam prześcieradło. Zobaczyli, dodali gaz do dechy, ale ten ktoś ich zaczął gonić. No i tam próbował ich zepchnąć z drogi, ale policja go zatrzymała i było wszystko w porządku. Jak to bardzo często w takich przypadkach ma miejsce, wyobraźnia zaczęła pracować niekoniecznie dobrze. No i Victor Salva stworzył postać Creepera. I rzeczywiście trudno się nie zgodzić, że jest to jedna z najbardziej znanych zabijaków w świecie horrorów, obok oczywiście Freddy'ego, Jasona, Chuckiego i tak dalej, i tak dalej. Doczekał się już 4 filmów, najnowszy nie tak dawno się pojawił, nie w kinach, a na platformie streamingowej. Jest również oczywiście komiks i wiele różnych inkarnacji. A było dużo problemów z tym filmem, bo kiedy Victor Salva wymyślił, jak będzie wyglądał Creeper, co, gdzie, jak i kiedy, no to Jonathan Breck, który właśnie wciela się w rolę smakosza, dostał szkła kontaktowe i okazało się, że ciemność, widzę ciemność. On nic nie widzi. No niestety tak akurat ten wzrok był skutecznie zamazany, zniszczony. No trzeba było coś zrobić. No i oczywiście tutaj była ilość próby, powtórzenia i jeszcze raz i w końcu rzeczywiście jakoś to się udało. Problemy były również z finansami, kiedy Victor Salva już wsiadł w samolot, poleciał, oczywiście, ażeby kręcić ten film, ląduje i okazuje się, że jedna z firm, która powiedziała, ok, my wam damy dodatkowo $1 milion, wycofała się. No i nagle się okazuje, nie ma kasy na film, więc trzeba było go przerobić, trzeba było przemontować. Najbardziej na tym ucierpiał trzeci akt, bo tam było rzeczywiście dosyć poważnie. Ta ciężarówka, którą jeździ Creeper, Be Eating You, czyli będę cię jadł, jakby to było, jak to śpiewali kiedyś w piosence Cezika, tak, chyba tak. Będę go zjadł. No to rzeczywiście miała być tak, że jeden z naszych bohaterów, grany przez Justina Longa, wsiada w tą ciężarówkę i rozwala Creepera, uderzając w pociąg. No i jest wielki wybuch i w ogóle i pięknie to wygląda. No ale niestety się nie udało, bo skoro nie ma pieniądzurów, to trzeba rzeczywiście pozmieniać, a ta ciężarówka w ogóle była hardkorowa, bo trzeba było wymyślić coś, pozmieniać ją. Ten model tego auta miał, jak to bardzo często w Ameryce, dźwignię zmiany biegów w kierownicy. No więc, ale na potrzeby tego filmu zmieniono ją i przerobiono było drążek w podłodze, no ale chyba rzeczywiście nie zrobili tego zbyt dobrze, gdyż spaliny się dostawały do kabiny i za każdym razem, kiedy było cięcie, dziękuję bardzo, otwierali. Tam kaszlał aktor oczywiście, który był odpowiedzialny za to, ażeby prowadzić tą ciężarówkę. No i rzeczywiście takich problemów było bardzo dużo. Studio też niespecjalnie chciało pomóc. W ogóle jedna z ról była napisana specjalnie dla Lensa Henriksena. On powiedział, dziękuję bardzo, nie jestem zainteresowany. Kiedy Victor Salva wymyślił sobie, kogo chce zatrudnić, powiedział, ok, ja chcę Justina Longa. Studio powiedziało, nie, my chcemy kogoś bardziej znanego, kogoś, kto rzeczywiście sprawi, że ludzie przyjdą na ten film do kina i będzie szansa, że się zwróci. Ale on mówi, nie, dziękuję bardzo. A ponieważ jego mentorem oraz kolegą, a przy okazji producentem tego filmu był Francis Ford Coppola, on powiedział, nie, słuchajcie, dajcie chłopakowi robić film jak chce. On rzeczywiście ma ręce i nogi, ma pojęcie. Studio powiedział, no dobra, skoro Coppola mówi tak, no a wiadomo, że to już jest znany reżyser, no to nie będziemy się przecież z koniem kopać. No i jak stwierdzili, tak też zrobili. Wyszło rzeczywiście dobrze. Creeper stał się postacią, jak już mówiłem wcześniej, kultową. Jeepers Creepers zarobiło dosyć konkretne pieniądzury. No i tu była kwestia czasu. Budżet 10 milionów, a zarobku jest ponad 60, więc przebitka dosyć ładna. Pamiętaj, to było ponad 20 lat temu, więc teraz byłoby rzeczywiście jeszcze dużo więcej. Ale stwierdzono, ok, no to skoro mamy jedynkę, no to robimy dwójeczkę. Robimy dwójeczkę? Oczywiście, że tak. Jest to, kura znosząca złote jajka, a takowych się w Hollywood nie zażyna. Widzisz, Wąski coś narobił? Urwałeś kurze złote jaja. A skoro jesteś fanką Creepera, to pamiętaj o tym, żeby dać suba i włączyć dzwonek z opcją wszystko. Przy okazji dwójki natrafiliśmy na pewien problem. Otóż Victor Salva nie chciał kręcić dwójki. Dlatego w jedynce był ten tekst co 23 lata na 23 dni. Mówi, że jeżeli będzie wytwórnia chciała kręcić kolejny film, to będzie to za 23 lata, więc musi być osadzony w przyszłości, a oni tego nie będą chcieli robić. No ale od czego jest rzeczony Francis Ford Coppola?
Ja mówię, słuchaj, ale skoro ta była akcja, 23 dni, to kto powiedział, że tamten był ostatni dzień? No nie było powiedziane, że to był 23 dzień, więc tutaj spokojnie możesz dać. Więc zrobimy tak, że akcja tego filmu będzie umiejscowiona 23 dnia, więc kolejny film to będzie musiał być ewentualnie 23 lata do przodu. No i okej, w porządku, jak też powiedziano, tak też zrobiono. Film jest umiejscowiony 23 dnia, właściwie 22 i 23 dnia i główną osią są dzieciaki, że tak powiem, w autobusie, którzy wracają z meczu koszykówki, no wiadomo, gracze, czy liderki i tak dalej, i tak dalej. I tutaj też była zmiana, bo na początku pomysł był taki, że Gina z pierwszej części, no uwaga, będę zdradzał, jej brat zginął, czyli Justin Long nie żyje, ona postanowiła się zemścić i postanowiła jak najbardziej śmigać za tym smakoszem, a autobus to miał gdzieś tam być rzeczywiście jakiś wątek trzecioplanowy, tam gdzieś miało się przewinąć i nic specjalnie, no ale aktorka powiedziała, dziękuję bardzo, nie chcę, ja już Trish nie będę grała, Trish. Nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jest. No to w tym momencie stwierdzono, no to trzeba troszeczkę przepisać i Victor Salva, który rzeczywiście zmieniał to, był oprócz tego, że reżyserem, również scenarzystą, powiedział, że cały czas jak pisał, to ten autobus rósł w nim, można by tak powiedzieć, a skoro właśnie już aktorka powiedziała nie chce, no to trzeba było zmienić. Ray Wise, którego na pewno kojarzysz, no między innymi chociażby z Robocopa pierwszego, pojawia się w tym filmie i początkowo miał być postacią drugą, jak nie trzecioplanową, no ale kiedy Gina powiedziała, okej, dobra, nie będzie, no to reżyser stwierdził, dobra, to zmienimy, no to w tym momencie ty, proszę bardzo, jak najbardziej będziesz postacią pierwszoplanową i na tobie to oprzemy. Tutaj już o tyle było łatwiej, że mieliśmy już pierwszego Creepera, już wiedzieliśmy dokładnie o co chodzi, jak to się je, więc nie trzeba było tłumaczyć, co on robi, gdzie, jak i kiedy, więc postanowiono rozbudować uniwersum i rzeczywiście to dostajemy, mamy dużo więcej broni, dużo więcej się o Creeperze dowiadujemy, no i na końcu, skoro to jest rzeczywiście ostatni dzień, no to dowiadujemy się, że on zapada w trans, w sen, można by tak rzec, i próbowali go rozwalić różnymi sposobami, naprawdę. I to jakieś harpuny i strzelanie i tak dalej, urwana noga, urwana ręka, głowa, urwana dosłownie i w przenośni i na koniec dostaje, bo ktoś policzył, w tej już finałowej walce zadają mu 34 kłucia w klatkę piersiową, a on ciągle przeżywa. Więc rzeczywiście Victor Salva potwierdził, to tak naprawdę Creeper na ziemi jest od całe milenia. On rzeczywiście bardzo długo się już tutaj w tym momencie pojawia i nie jest tak łatwo go sprzątnąć, jakbyście myśleli. Ale nie dowiecie się, ponieważ dziękuję bardzo, był to 23 rok, 23 dzień i więcej już nie będzie. No niestety nie docenił Francisa Forda Coppoli po raz wtóry i rzeczywiście jego mentor, przyjaciel stwierdził, słuchaj, no ale dobra, no to nie ma opcji, żebyśmy robili kolejny film w przyszłości, no bo to nie ma takiej, ale nie jest powiedziane, że nie możemy się cofnąć, prawda? Bo tu mamy 23 dzień, a co było pierwszego, drugiego i tak dalej, więc postanowiono, że trójka będzie to tak zwany prequel do drugiej części, ale kontynuacja jedynki. Krótko mówiąc, fabuła trzeciej części będzie umiejscowiona pomiędzy jedynką a dwójką. No ale trójka, tak, czasami tak jest, a właściwie bardzo często tak jest, że jedynka jest najlepsza, dwójka jest słabsza, trójka i tak dalej coraz słabsze. To jest dokładnie tutaj jest tak przy okazji smakosza, że jedynka była w porządku, dwójka też, a trójka to już jest naprawdę dno. Tutaj się już nic nie zgadzało, nic fajnego nie wyszło z tego filmu. Jak już mówił, czyli jest to kontynuacja jedynki, ale akcja dzieje się pomiędzy jedynką a dwójką. Sam Victor Salva, reżyser i scenarzysta, stwierdził, to jest najstraszniejsza z części. No więc albo tego filmu nie widział, albo go nie reżyserował, albo nie mam pojęcia za bardzo o co chodziło, bo no to nie jest najstraszniejsza z części. W ogóle MGM stwierdziło, okej, dobra, wiem, że jesteś ty, jest Francis Ford Coppola, powraca Jonathan Breck w roli smakosza, ale my nie chcemy, naprawdę, nie dostaniesz kas na ten film w ogóle, nie interesuje nas nic. No i to niestety było czuć. Naprawdę, jeżeli chodzi o jakość tego filmu, ta część to jest po prostu dno dna. Jeżeli możesz sobie wyobrazić jakąś głupotę, którą widziałeś w kinie, oczywiście horrorowym, to jak najbardziej to tutaj jest. Począwszy od tępych policjantów, głupich nastolatków i tak dalej, i tak dalej. No i rzeczywiście było to odwzorowane w jakości filmu, a także w kasie, a właściwie jej braku, bo film nie poradził sobie i na długie lata powiedziano, dziękuję bardzo, my nie będziemy robić już więcej nic. Jedynie co było tak naprawdę na plus, to Victor Salva potwierdził, że smakosz to jest demon, to jest diabeł prawdziwy, wcielony, to jest on sam i żyje milenia, to już było przy okazji dwójki wiadomo, ale powiedział, że właśnie tutaj i nie tak łatwo jest go zabić, także on już przez niejedną rzecz przeszedł, on już mnóstwo z niejednego pieca chleb jadł, niejedną głowę
stracił i tak dalej, więc to jest jedyny jak najbardziej plus. Ale co było potem? No potem było nic. Stwierdzono, dziękuję bardzo, na razie nie kręcimy, bo no, było słabo, było źle, więc może poczekamy kilka lat i co? I zrobimy tak zwany reboot, czyli zaczniemy od nowa. Nie będziemy robić kontynuacji, nie będziemy się wysilać. Nie, zaczniemy od nowa. 4. część będzie, no powiedzmy, początkiem nowej trylogii. Zaczniemy całkowicie od nowa. Już wiemy, o co chodzi ze Smakoszem. Cały czas wychodzi komiks, więc ludzie nie zapomną o tym filmie. No i może coś nam się uda fajnego zrobić. No nie udało im się. Niby 4. część miała być czymś nowym, a tak naprawdę jest to kontynuacja drugiej części. To znaczy, film się rozpoczyna w momencie, kiedy kończy się 2. Czyli tam na końcu 2 oczywiście nasz Ray Wise czekał sobie spokojnie na Smakosza, mówi tam jeszcze 2-3 dni. No i w tym momencie wychodzi Smakosz z tejże stodoły Tagarta i tak to się zaczyna. No można się domyśleć, że po walce, po bijatyce, rzeźni, mordowni i tak dalej. Zresztą sam Taggart, czyli Ray Wise, a także Justin Long mieli się pojawić w tymże filmie. Miało być oczywiście tylko i wyłącznie w epizodach, no ale nie zgadało się, nie udało się, nie wyszło z tego nic. A czemu teraz, w tym momencie ten film powstał? Ponieważ okazało się, że komiks, który jest wydawany przez Dynamite Entertainment od 2018 roku, stał się wielkim hitem i stwierdzono, skoro ludzie chcą, to musimy im dać dobry, fajny, ciekawy, jakościowo film. Tak, dajcie nam dobry, ciekawy, jakościowo film, bo Jeepers Creepers Reborn takowym filmem nie jest. I rzeczywiście chyba producenci powinni pójść po rozum do głowy, bo wszystkie znaki na niebie i ziemi mówiły, nie robimy tego filmu. Jonathan Breck, który wcielał się w Smakosza w pierwszych 3 częściach, dziękuję bardzo, nie jestem zainteresowany. Okej, w porządku. Piosenka, którą znamy z całej serii Smakosza, nie ma, ponieważ okazało się, że trzeba komuś zapłacić tantiemy. A my nie mamy na to pieniądzurów przy budżecie $5 milionów, więc coś innego wymyślimy, coś innego sobie damy. Operator, a także producent, co, że nie ma, że nie chcą, że uciekli? No jakoś sobie damy radę, coś wymyślimy. Pojawił się huragan, Delta bodajże i mniej więcej na 10 dni wyłączył prąd w całej okolicy, gdzie był kręcony film. Nie, będziemy dalej go kręcić. Tu wszystko mówiło nie i jeszcze raz nie, a oni stwierdzili, zrobimy dobry film, bo będzie można. No nie można. A już najbardziej mnie rozbawił tekst o tym, że powiedziano, jak najbardziej, ten film traktujemy poważnie, jest to dobra sprawa. Był na szeroką skalę zakrojony casting tak zwany, czyli szukaliśmy bardzo, bardzo dobrej ekipy, wybraliśmy najlepszą, jaka tylko była. Proszę Cię, naprawdę najlepsza. Więc rzeczywiście przy okazji 4. części nic się nie zgadzało. Ja mówiłem, budżet $5 milionów, zarobku 2 miliony, więc mam nadzieję, że kolejna część szybko nie powstanie, a jeżeli stwierdzą za lat 5, 10, 15 robimy na nowo Smakosza, że tym razem weźmie się za robotę ktoś, kto ma ręce i nogi, kto wie, co dać fanom. Kiedy film jest od fana dla fanów, to wtedy jest dużo fajnie, a jeżeli ktoś to robi na zasadzie, no dobra, szybko muszę coś zrobić w ogóle, bo trzeba iść szybko potem skosić trawę i umyć toaletę, a tutaj w tym momencie musimy sobie w międzyczasie nakręcić film. Więc na 4 jak na razie się kończy. Jeżeli kiedyś w przyszłości pojawi się któryś ze Smakoszów, to oczywiście, ze Smakoszy chyba, no niech tak będzie, to jak najbardziej będzie umówiony ponadprogramowo w cyklu Kultowe Horrory. W ogóle, no wiadomo, że te filmy nie są najlepsze. Tutaj jest proszę bardzo 1, a linki do wszystkich filmów wrzucę w opisie, możesz sobie kupić, zobaczyć, czy Skruch ma rację, czy jednak nie, dziękuję bardzo. On nie ma racji i Smakosz 4, 3 są po prostu super, a on sobie gada głupoty. Ale jak zawsze, na koniec tejże serii jestem winien Tobie listę oceny tychże filmów, więc zaczynając od najgorszego. Na 4. miejscu oczywiście, że tak, Jeepers Creepers Reborn, 4. część, najnowsza. Nie, odradzam, nie oglądaj tego filmu, to jest po prostu dno. Na 3. miejscu, bez zaskoczeń, Jeepers Creepers 3. Zgadza się, 3. film z oryginalnej trylogii, również to jest dno. To są filmy, które odradzam, czyli krótko mówiąc w ocenie 0,10 mają w najlepszym wypadku 5 na 10, a skoro obydwie recenzje były bluzgane, to nie mają więcej niż 3 na 10. Na 2. miejscu 2. część i na 1. oczywiście, że tak, jak najbardziej oryginał i 2 pierwsze części mogę jak najbardziej polecić, nie ma problemu, są to rzeczywiście dobre filmy. Nie jest to kino wybitne, ale spokojnie, nie oczekujemy jakichś zawiłych dramatów rodzinnych, życiowych. To jest horror, to po prostu ma nas przestraszyć, ma nas fajnie zabawić i dziękuję bardzo, to wszystko.
Gdyby czwarta część okazała się przynajmniej sukcesem kasowym, to można byłoby przypuścić, ok, będzie kolejna część, bo tak sobie patrzyłem, przy budżecie $33 milionów za wszystkie 4 części zarobiła ona 131 milionów, więc całkiem sensownie. Problem w tym, że pierwsze 2 części zarobiły ponad 122, a pozostałe 2 ostatnie tak naprawdę zarobiły 6-7 milionów. Tak, to jak najbardziej tutaj jest pies pogrzebany i mam nadzieję, że nieprędko doczekamy się 5. filmu z cyklu Jeepers Creepers. A jeżeli chcesz zobaczyć więcej horrorowych recenzji, to sprawdź tę listę, bo tutaj takowych jest całe mnóstwo.